Dlaczego to ujęcie jest ładne? Napisz w komentarzu, co pierwsze przychodzi Ci do głowy, a ja już Ci powiem, że kluczowym powodem jest kontrast. Kontrast znajdziesz zawsze, zadbasz o niego, jeżeli zaczniesz tego pilnować. Stanie się to naturalne i nie potrzebujesz do tego specjalnego sprzętu, musisz się tego nauczyć i zacząć to praktykować. Ale oczywiście nie chodzi o kontrast, że tam sobie jakimś suwakiem do edycji przesuniesz i będzie. Nie, wręcz jest ich mnóstwo i musisz poszperać o tym w internecie, ponieważ tutaj omówimy tylko kilka z nich. A teraz pozwól, że na bazie tego jednego ujęcia wytłumaczę Ci, co tu się dzieje. To ujęcie jest ciekawe, ponieważ pokazuje coś, co nasz mózg bardzo lubi, czyli różnicę. Na przykład między chłodem a upalnym dniem. Widzimy osobę, która prawdopodobnie czuje chłód, a jest przecież upał, a ona niemalże bawi się w upale. Ten kontrast dodatkowo bardzo dobrze podkreśla atmosferę wakacji, co jest potrzebne w tego typu filmach. Drugi kontrast, jaki tu znajdziesz, to spowolnione tempo versus czas rzeczywisty. Na tym ujęciu ciało porusza się 4 razy wolniej niż w rzeczywistości, co przyciąga uwagę, ponieważ na co dzień nie oglądamy świata w taki sposób. Dodatkowo nasz mózg nagle ma szansę dostrzec więcej szczegółów w krótkim momencie i to bardzo ciekawi widza, bo nagle widzi obraz inny niż wszystkie. Kolejny kontrast to kontrast wielkości. W kadrze widać wyraźnie główną postać, bo zajmuje najwięcej miejsca i dlatego stała się dla widza najważniejsza. Gra pierwszy plan, to ją obserwujemy. Dlatego duże ma być to, co ważne. To jest mniej istotne, ale mózg zainteresuje się nim w drugiej kolejności, więc zadbaj o odpowiednie proporcje. Mózg tak działa, że skupia się najpierw na tym, co większe i bardziej wyraziste. Dopiero później, jeżeli jest czas, zauważa resztę. Na tym ujęciu widać też kontrast kolorów. Mamy jasne i ciemne barwy. Na przykład biel i czerń. Nasz umysł w pierwszej kolejności rejestruje jasne elementy, więc dodaj je do kabin. Tak samo jak i ciemne. Nada to głębi, a i mózg widza będzie miał się nad czym zastanawiać w drugiej kolejności. Ale jest jeszcze jeden ciekawy element, to jest przezroczysta woda. Tego nad Bałtykiem nie zobaczysz. To sprawia, że taka chwila jest wyjątkowa, czyli ulotna. I właśnie dlatego warto ją nagrać. Jeżeli nasze filmy będą oglądane przez osoby, które nie mają tego na co dzień, to też przyciągnie ich uwagę. Więc w swoich filmach zadbaj o różne rodzaje kontrastów. Nie powielaj cały czas tego samego schematu. Jeżeli chcesz, żeby Twój film był ciekawy, to nie możesz nagrać go w całości w slow motion. Musisz zmienić tempo. Czasem pokaż, jak ktoś mówi, innym razem wystarczy tylko muzyka i obraz. Raz na jakiś czas jakaś akcja, niespodziewany zwrot akcji. Na takie rzeczy warto zwracać uwagę, ale spokojnie, tym zajmiemy się w kolejnych filmach. Na początek skup się na kontraście, pobaw się nim, poeksperymentuj. I do zobaczenia na kolejnym filmie.